Sprawdzić okiem gospodarza, czy wszystko w porządku. Dobra, to się nie uda. Wprawdzie dupa już mi fruwa, ale... Panie, mąż mnie zbije w domu, nie mogę wrócić bez opony. Ten system jest genialny. Powiem wam, że ustawiamy owce jak chcemy, kozy, nic nie ucieknie, bo jest... Sami spójrzcie. Popatrzcie, jak wygląda rosół z takiej wiejskiej. Właśnie to jest broilerowa, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Zamiast tego i on pójdzie do tamtej, na tamtą stronę. Idę dzisiaj sobie do obórki, tak sprawdzić okiem gospodarza, czy wszystko w porządku. Wiecie, na zasadzie nie mam żadnych planów, po prostu zobaczyć, co się dzieje. To jest dobrze, że się tak przejść, ja już to kilka razy mówiłem, bo jak człowiek idzie za robotą, to często myśli o robocie, a nie myśli, jakby nie, no, mniej analizuje dookoła. No więc idę sobie, widzę, o, coś dziwnie, elektryzator stoi jakoś tak na boku przekręcony, idę na drugą stronę, urwane uziemienie od tego, no coś się musiało dziać wczoraj z tymi naszymi pociechami. Pewnie się szarpały, no bo baran przyjechał, wiecie, może jakieś były obcierajki albo cholera wie co. Także urwane mam jedno uziemienie. No i muszę kabel jeszcze poprowadzić, żeby w pełni było zelektryzowane pole, bo zmieniliśmy coś i trzeba to zrobić. Popatrzcie, co tu się dzieje. Stawię. No właśnie, jesień. Tego właśnie chcemy zawsze unikać, żeby jak najmniej wpadało takich rodzynków do wody. Chociaż wiadomo, no, może dla stawu to dobrze, bo to życie. Ale to wam zamula. I tak po 10 latach taki stawik jest do oczyszczania, czyli kopara duża przyjeżdża i wodę trzeba spuścić, no i wszystko wyciąga. Oj, tego się uzbierało, już tu wcześniej wyciągałem co nieco. Woda zimna. Ale powiem wam, że jakoś się, jak te deszcze już spadły, trochę się czyściejsza zrobiła, mniej jest zamulona. Najgorzej było jak były właśnie te upały. Trochę się oczyszcza, tak ten much gdzieś spada niżej. Nie wiem, czy to zimno robi, czy nie. Tutaj jak widzicie, wysłomowaliśmy, wysianowaliśmy sobie zbocze. Zawsze jak jest balot, ta zewnętrzna warstwa balota, to często ona jest, wiecie, trochę przykliśnięta albo jakaś taka niepewna. A ponieważ my tam karmimy króliki, to niepewność nie wchodzi w rachubę, więc sobie ściągamy tej warstwy troszeczkę i wyścielamy pole i nic się nie marnuje. O proszę, to było wszystko wyrwane z tych zatrzasków. Tu jest uziemienie jedno, tam jest drugie. Elektryzatory dobrze, żeby miały dwa uziemienia. To właśnie tą linkę niebieską muszę poprawić na dłuższą. No i tutaj wszystko było na boku, bo to zostało pociągnięte i normalnie był taki jakby wywrócony ten elektryzator. Także no tutaj się nic nie stało. Tu mam tą linkę, którą zaraz zamontuję. Mam nadzieję, że starczy. Chyba starczy, spokojnie. No i tyle na tą chwilę tutaj. Bo zaraz idę sadzić ostatnie drzewko chyba na razie, które mamy. Chyba te sadzenie właśnie powinniśmy już mieć w miarę z głowy. Na pastwiskach pozasadzaliśmy 3 na razie drzewka. Tu będzie gdzieś 4., 5. i na tamtym pastwisku tam z tyłu też będziemy sadzić, ale to dopiero jak będziemy mieli porobione no, pastwiska rotacyjne. Tak żeby to szło mniej więcej w rzędach jakie chcemy.
Ten system jest genialny. Powiem wam, że ustawiamy owce jak chcemy, kozy, nic nie ucieknie, bo jest podwójne zabezpieczenie w każdym miejscu. Mega fajna sprawa i wygodna. I jakby mamy tam już na tamtym polu w głowie wizję, jak to ma wyglądać i robimy dokładnie tak samo. Też będzie droga życia, żeby zawsze owca czy koza mogła sobie wrócić nawet z najdalszego pastwiska, jak ma ochotę tutaj. W szczególności, że dopiero sadzimy drzewa, więc zanim będzie cień a nam się nie chce też z wodą ganiać, bo wodę też powinno się gdzieś podciągnąć, może kiedyś. Także wiecie, zawsze owca czy koza, jak ma ochotę, sobie tu wróci i nie wiem, leży sobie w oborze. Dobra, ja biorę się do roboty. O, tu jest ten elektryczny, ten bolec. One mają po metrze. Są bardzo duże. No i też właśnie zalecamy tego typu bolce. Jak już coś robicie, generalnie im większy bolec, tym lepsze uziemienie. Czy im dłuższy bolec w ziemi, tym lepsze uziemienie. A lepsze uziemienie to lepsze, po prostu lepiej to działa wszystko. No. Ale czy to się jeszcze da zrobić, to ja już nie wiem. A chyba nie tym. Zrobimy żabką. Dobra, trzeba tu troszeczkę obciąć tej izolacji. Widzicie, to są specjalne kable. Nie wiem, tu nie będzie w życiu widać. On ma bardzo grubą izolację. To jest właśnie specjalny kabel do przekazywania mocy elektryzatora w inne miejsce, ale takie, które chcemy na przykład prowadzić w ziemi, czyli nie może być styczności, nie może być żadnej styczności z mokrym, bo to wiadomo, to jest tylko na suche, co nie takie zwyczajne linki, czy tam co tam druty, czy co macie. Ale jak chcecie na przykład ziemią coś poprowadzić, no to w tym momencie już musicie mieć specjalny kabel. On jest dosyć gruby, ale aluminiowy. I można go właśnie sobie gdzieś tam nabyć w tych portalach, też no wszędzie one chyba są. Fajna też rzecz, też przydatna, bo na początku nam się wydawało, że wiecie, wszystko linka i później bardzo szybko się okazało, że są miejsca, które wymagają innego rozwiązania. No i właśnie znaleźliśmy takie rozwiązanie. Tato przyszło mnie podglądać. Tu jest kabel wyciągnięty, widać. Tu jest wyciągnięty, tutaj zaraz go nie będę ciął, bo to się może jeszcze później przyda. Tutaj go podłączę do linki, no i znowu już wszystko zacznie działać normalnie. Jest rosół, ale nie niedziela. Tak, Marcin pogonił mi kota i mówi, czy jest już obiad? Ja mówię, nie gotowa, ale otworzył gar i powiedział, musimy wam to pokazać. Bo ja jestem generalnie świnią, wiecie. Tak, on chce wam smaka narobić naszymi kurczakami, bo tutaj jest wrzuciłam, nie, wyobraźcie sobie tylko porcję rosołową. Czyli i karakas. Tak, karakas. I Marcin mówi, ile tłuszczu, coś ty tu dała. Dobra. I sami spójrzcie. Popatrzcie, jak wygląda rosół z takiej wiejskiej. Właśnie to jest broilerowa, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Zresztą może on jeszcze się nie gotuje odpowiednią ilość czasu, bo my to wiadomo 8 godzin, no długo. To jest koło centymetra tłuszczu teraz w rosole i chcemy wam pokazać kolorystykę. Tu nie ma żadnej kurkumy, nie ma żadnych, oprócz cebuli, która my podsmażamy i ona może dodać koloru, także uczciwie tutaj mówimy. Zobaczcie, jak wygląda rosół. Dobra, i już wystarczy. Popatrzcie, jak wygląda rosół skóry. To jest tłuszcz. Jejcie, to widzisz, jakie to tłuste? Oczywiście, no Klaudia no teraz jakby zbierała, wiecie, od samej góry, więc to też, ale jest tyle tłuszczu autentycznie. Tak, no. I to jest tylko sama właśnie wiecie, porcja rosołowa. Dobra, a teraz, żebyście nie myśleli, że kolorystyka jest może od światła, tylko wejdziemy na sekundkę tylko z tą szklanką, już nie będziemy z tym rosołem całym. Na zewnątrz zobaczycie, jaki ma taki realny kolor. No dobra, no to chodź. Bo tu to wiadomo, ale może tak w słońcu, bo dosyć ciemno jest, dziwny jest obraz. O właśnie, popatrzcie, jakie kolory.
Widzicie? No i to jest smak. Kwintesencja smaku No kurczakowego. dobrze, ale jeszcze nie gotowe, niech jeszcze popęta. Właśnie dlatego wieś się opłaca. Tak. No to mamy oponę. Po wielkiej historii Klaudii udało się załatwić ją dzisiaj. Dlatego ja nawet tam nie szedłem, wiedziałem, że Klaudia załatwi, a mi się nie uda. A to by ci się nie udało, też by ci się udało. Ale kobiety nie wymieniają niestety opon. No nie, Więc- ale ja już miałam chytry plan, jakby mi pan powiedział, że nie ten, że nie zrobił. Jaki? Bym powiedziała, panie, mąż mnie zbije w domu, nie mogę wrócić bez opony. Tak bym powiedziała. Ojejcie, a to skąd to masz? Co to jest? To jest rurka. Aha, wiem, Potrzebna a do czego? żeby przerobić dźwignię. No co ty Bo gadasz? takim kluczykiem ja nie jestem w stanie tego zapiąć. To Aha. ci zaraz pokażę. Aha, to ty sprytny Bo ja bym jesteś. tego nie odkręcił. Coś ty? No bez dźwigni już próbowałem i mi nie szło, mówię, no to rurkę potrzeba. Ta rurka to jest ta, wiecie, od namiotu. Nie od namiotu, od szklarni. Od byłej Ona- szklarni. Tak, to takie pizdofilstwo jest. Cieniutkie. No i dobra. No dobrze, zobaczymy jak to nam wyjdzie, ten chytry plan z tą koparką. No, żeby za duża dziura się nie zrobiła, wiem, co nie? no mam nadzieję, że wiecie, cała... I tak trzeba było kapcia zrobić i tak. No tak, tak. Ale żeby to wyszło, no jak nie, no będę wiertnicą robił tak jak to robiliśmy przez No cały i czas. zobaczymy. Ale będzie wolniej szło, no bo stale siły nie ma. No, zużycie materiału. Zużycie materiału. Siła jest, ale kręgosłup nie daje rady. I to na ogół bierze się to, że wiecie, jakby siłę mam, żeby podnieść prościutko i się szarpie, ale jak się wyszarpie, no to później jest właśnie... Dobra, jedna. Aha, bo ty tą rurę wsadziłeś, aha. Ja widzisz. Ja tak patrzę, jak ty to robisz? To jest niesamowite przełożenie siły. O, To jest strzeliło. niesamowite przełożenie siły. Także jak nie masz siły odkręcić czy coś, to tylko rurę. A ty sprytny. A widzisz. Już nie pamiętam, który był, a który nie był. Chyba. Bo to mnie masz. I don't know anybody quite like you. You can lift me up, and the truth is I'm falling. I'll be there till I'm gone. I don't need anybody, only you. You can lift me up, and the truth is I'm falling. Oh, 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 oh. I'll be there till I'm gone. Funny when I'm looking back, every single photograph never fails to make me smile.
Klaudia właśnie przyznała się, że jest wredna, bo każe mi pracować. Nie odzywam się do ciebie. Klaudia, do mnie się nie odzywasz, a do widzów tyłkiem? Wstydziłabyś się. Kurde, ale taka jestem wyjściowa dzisiaj jak 150. Razem jesteśmy wyjściowi dzisiaj. No dobrze, no do pracy właśnie się tak wygląda. W niedzielę się tak wygląda, do pracy się tak wygląda, w święta się tak wygląda. Właściwie zawsze się tak wygląda. Ale słuchaj, Ja, Ty tak. czubki też malujesz, co? no tutaj bok. A w tamten, to tamte ja ci podniosę No i właśnie, bo fajdam całą tą. siebie. Nie siebie, ojejciu, ty jak zwykle. Wiesz co mi chodzi. Nie wiem. Wysłów się. Taras, o. No dobra, 2 kulki się zdarzyły. No ale co teraz? A trzeba i tak by go było olejem dupnąć. Tak. Jest to, Klaudia, tak sobie myślę, że sprężarka również by była fajna do malowania tarasu. No, Rozumiesz? Tak. I to fajną, równą warstwą pokrywa. tak. No wiem, a to taka zabawa trochę jest, nie? Ale jak się nie ma... Co się lubi, to się lubi, co się ma. O, Albo na dokładnie. odwrót. No jakoś tak to szło. On jest dobrze rozgrzany, ten olej? Bardzo. Klaudia wymusiła, że muszę troszeczkę porobić wymusiła? desek. No dobrze, no ale wiesz, Porobimy, no dzisiaj zrobimy coś tam, podejdziemy pod ten Słuchaj, wiatrak może. No. widzowie myślą, że my już dawno skończyliśmy, a nie, że my stoimy w tym samym miejscu co miesiąc temu. No to kurna się mylicie. No tak, no dobrze, no mylicie się, no ale było tego, inne rzeczy zawsze są do roboty, chociaż No co to nie to, że my niektórym może się próżnujemy. wydawać, że dom najważniejszy, no bo jest też ważny, ale dużo rzeczy jest. My jednocześnie kilka rzeczy ciągniemy. Co widzieliście? Sad? Coś rozpada ten. Rozpadł się. Nie ma czym malować, pęk. Nie wiem co się właściwie. No nie wiem co się stało, ale. No wkręć go! Że on się wkręca, no. No nie widzisz, że się nie wkręca? Co się z tym stało? A kręć jeszcze. Klaudia, to jest w ogóle luźne, co się stało. To jest to? No, a Nie, jak? bo tu pęk jakiś ten. O, To nie mamy. poczekaj, wiesz co, nie, gdzieś był jeszcze jeden pędzel. Poczekaj. Nie czujesz, że on. No ale działał mi jakoś. No dalej działa. Tylko już bez sensu, bo zaś się rozpadnie. Już mam. Także my no, jak zwykle kilka. No miałeś trzymać. Trzymam. My jak zwykle kilka rzeczy robimy naraz. Deski już były dawno zrobione. Tego padało. A to już 2 tygodnie temu, co nie? No, jakoś No i tak. myśmy je po prostu odłożyli na inne miejsce, żeby zaczęły schnąć, bo nie dało się je wyszlifować. Później nas choróbsko złapało, no to tylko podstawowe rzeczy, które trzeba było cały czas nadganiać. Bo to wiadomo, że choróbsko na wsi to się nie liczy. No i teraz jak pogoda jest po prostu idealna, my już do zdrowia właściwie wróciliśmy. Aha, nie, ja wiem, czy na wsi, wszędzie, no wiesz, jak mówię, w mieście co, też musisz iść do pracy. No tak, ale to jest taka, wiesz, robota, że wykonujesz ją codziennie taką samą, ktoś ci ją zapewnia. A my musimy sami sobie robotę zapewnić. Tu właśnie fajne jest na wsi potrafienie planowania do przodu. Że tu, no bo tu nic się nie dzieje w ten sposób, że nie wiem, powiedzmy idę do pracy, po miesiącu mam jakieś tam pieniążki, wiem co robię, bo jestem specjalistą w tym co robię, cokolwiek by to nie było. Tutaj no tak jak prowadzenie firmy właściwie, nie? Trzeba sobie zapewnić zwierzętom wszystko. No tak, no logistycznie, Logistycznie, przemyśleć no. to wszystko. Bo jak coś się odpuści, a widzicie, że na przykład nie wiem, zaczyna wam czegoś brakować i będziecie odpuszczać, to w końcu się tak nawarstwi, że no nie wiem, zwierzaki albo będą głodne, albo wy po prostu będziecie do 24 nadganiać właśnie te zaległości. A w tym momencie oświadczy to o tym, że jesteście złymi gospodarzami. No tak, no nie za dobrze to świadczy, no bo tutaj jednak trzeba, właśnie mówię, myśleć do przodu. Fajna rzecz, mi się podoba takie prowadzenie firm, bardzo uczciwa sprawa. Taka, wydaje mi się, że dosyć etyczna. Mi to jakby pod względem tego, co ja tam wam czasami o tej duchowości, tam takich pierdach mówię. Pierdach, nie pierdach. To mi to pasuje właśnie. Uważam, że fajnie komponuje się ten styl życia jakby z taką tymi sprawami pozaziemskimi. Delikatnie mówiąc. Maciej zaczyna odlatywać. Nie, właśnie nie. Właśnie powstrzymuje się. Dobrze. Wprawdzie dupa już mi fruwa, ale... Tylko nie dupa. A co? No, Coś innego? już.
for the first time in years. Got my feet crossed the border from a land of tears. Ain't no way I'm going back under. Got my eyes in the wild blue yonder. Will lies beyond the horizon? Let's go find out. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. I wanna feel free to go wherever I choose, free to stay or just cut loose, free to sing, free to dance, free to give into lust and romance, free. That's what I wanna be. That's what I wanna be. Now things are moving along and I'm picking up speed. I'm singing my own songs and making ends meet. But good enough ain't good nor enough. When going for gold, then things can get rough. What lies beyond the horizon? Let's go find out. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. I wanna feel free to go wherever I choose, free to stay or just cut loose, free to sing, free to dance, free to give into lust and romance, free. That's what I wanna be. I'm feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. I'm feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. I wanna feel free to go Pięknie. Dobra, sadzonka tu jest. A jeszcze do końca. Powiem wam, że idzie jak Ale- krew z nosa. Idzie jak krew z nosa. Dla co niektórych, co mają problemy z nornicami lub z Karczownikami. karczownikami, myślimy, że ten sposób może uchronić wasze drzewka, wasze sadzonki. Widzieliście, na sam spód dajemy żwir Gruby, i to jest na głębokości 50, 60 do 50 cm. dokładnie. Do tego idzie dookoła siatka. I- My akurat dajemy nierdzewkę, Tak, ale jest to to i o oczku 1-2 mm.
Tak, jest to dość kosztowne, natomiast pamiętajcie, miejmy nadzieję, że my też robimy to raz w życiu, że nie będziemy musieli tego powtarzać. 2 drzewa rosną. Okaże się na przykład za 5 czy za 10 lat, że nagle wasze drzewo coś mu tak nie gra, coś go tam boli. I później wyciągniecie takiego już fajnego, już nie konar, tylko Ołówek. pień, ołówek, znaczy wyciągniesz pień, ale na dole będzie ołówek, bo będzie całe obgryzione. My to z tego względu wam mówimy, ponieważ sąsiedzi dokładnie mieli taki przypadek. Drzewo 20-letnie. 10? Aha, drzewo 10-letnie i nagle zaczęło im umierać i wyciągnęli ołówek. My mamy tutaj, nie powiedziałabym plagę, ale bardzo dużo karczowników, naprawdę bardzo dużo, pomimo tego, że chodzą tutaj zwierzęta, no tylko wiem, że one nie są znowuż tak bardzo ciężkie, ale jakoś tam ugniatają tymi raciczkami. Nie pomaga to, dlatego taki sposób wydaje nam się najrozsądniejszy. Tak, prawda? I mamy nadzieję, że drzewko drzewko nie będzie miało problemów z przebiciem się poniżej tej warstwy ze swoimi korzeniami. Poniżej na pewno nie, no bo ona se przejdzie pomiędzy żwirkiem, co nie, czy tym kamieniem, to nie. Siatka, ale raczej jak na boki będzie się rozchodziło. Właśnie, o to mi chodzi. No, czy przejdzie, bo wiadomo, że na początku przejdzie, ale później korzeń rośnie wraz z drzewem. I taka zabawa może skarłowacić wam drzewko, co nie? Jak odetniemy korzeniowi możliwość pobierania, rośnięcia razem z drzewem. Odjadę traktorem, co? Masakra, to jest najgorsza działka, tu jest tak mokro, wszystko jest mokre i ciężkie. No. O kurde. Masakra. Masakra. No. Tu jest naprawdę, że to jest wszystko ciapa jedna wielka. Jakie mam buty, popatrz. Ja wiem, ale to czuć jak chodzimy. No musimy drenaż na ten robić. Super. I dodatkowa robota. Wam to pokażę. O, tutaj było, prawda? Dziurka całkowicie. Pszczółki chyba nawet się nie zdenerwowały za bardzo. Stawiam tak. Powiem wam, że całkiem sporo inwertu będziemy odlewać. Czyściutki jest, to chyba się nic mu nie stanie. Myślałem, że więcej zjedzą.
Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Ach. Widzicie? Dlaczego nadbudowały tutaj plastry? No i się teraz wszystko wylewa. No to Marcin naciapał. Cholera. No dobra, niech to kapie, nie tutaj. Będziemy to myli wszystko. Przecież to deszcz pewnie umyje, ale to trzeba umyć. Oj, 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 oj. Dobra, ostatni. No dobra, także widzicie, mam podmianka, mała robota, ale już zrobiona. Jeden właśnie mi się wylał inwert, to no teraz skapuje, opaćka wszystko, zaraz przyniosę szmatkę z wodą i pojemnik, żeby to zlać. Już jestem. Jak wiecie, my się słabo znamy, więc jeśli ktoś wie, że na przykład inwertu się nie zlewa, bo nie wiem, bo już był poza pojemnikiem i czy mógł czegoś tam nabrać czy coś, to dajcie znać, to nie będę po prostu zakarmiał tym. No na razie mi się wydaje, że czemu nie, jak jest czysty, ale jak wiecie i macie jakiś powód, żeby tego nie robić, to dajcie znać. Szkoda pszczółek, no mamy nadzieję, że w tym roku już przetrwa nam ich troszeczkę więcej niż w poprzednim sezonie, no bo to była katastrofa. Z 3 uli tylko 2, no ale jakby sam początek świadczył o tym, że dobrze nie będzie, no bo jak wiecie, połączyliśmy je nieumiejętnie i one się tam osłabiły. Czy to był powód główny? Nie wiem. Ale na pewno stosunkowo istotny. Pszczółko, ja ciebie naprawdę tutaj nie chcę. Dobra, zlewamy. Ale poszło. Dobrze mi idzie, w ogóle widzę zlewanie wszelkiego rodzaju.